Witam Was bardzo serdecznie. Dziś pokażę Wam Sony Ericssona T200. Tylko pokażę Wam tutaj demontaż i montaż tego telefoniku, dlatego że tutaj nie mam w ogóle nawet baterii. Nie wiem, czy w ogóle ten telefon tutaj funkcjonuje prawidłowo. No i tyle tylko mogę Wam tutaj pokazać. Telefon był produkowany w 2002 roku, no i jak na ten okres 18 lat, dość tutaj ciekawie wygląda i jest tutaj dość małych rozmiarów. Tutaj zobaczymy sobie, co ciekawego on tutaj posiada. Na bocznej ściance widzimy klawisze ściszenia, pogłaszania. U samej góry otwór na nasz główny głośnik. Tutaj obok widzimy również otwory na naszą smycz. Na przedniej ściance widzimy tutaj otwór na nasz głośniczek od rozmów. Wyżej troszkę diodę. Tutaj prawdopodobnie powiadomień. Raczej tak, tutaj u samej góry. I na samym dole tutaj porty ładowania USB i na słuchawki. Tak on wygląda, a na tylnej ściance widzimy tylko otwór na naszą antenkę zasięgową. Tutaj podobnie jak w Siemensach ta antenka zasięgowa wygląda. Tutaj spójrzcie sobie. Co tu moglibyśmy jeszcze pokazać? Tak naprawdę w tym telefonie chyba już nic. Chyba tylko i wyłącznie informacje tutaj o naszym telefonie na lepce. Tutaj pod baterią Sony Ericsson. Tutaj został wyprodukowany w 2002, 39 tygodniu i w tym przypadku był to Tajwan. Tutaj zobaczcie, Tajwan. Tak on wygląda. No i teraz sobie przejdziemy do demontażu i montażu tego modelu. Tutaj, żeby go odkręcić, tutaj posłużymy się Torxem. Tutaj zobaczmy. Jest to tutaj Torx T6H. Także ten najszerszy w tych starszych modelach Nokii i innych starszych telefonach. Tutaj spójrzcie, mamy jedną, drugą, trzecią, czwartą śrubkę do odkręcenia. Więc sobie je tutaj odkręcamy. Drugą, trzecią i czwartą. Sobie je wszystkie tutaj wyciągamy. Odkładamy je sobie na bok. No i teraz oczywiście spójrzcie, tutaj podwadzamy naszą tutaj przednią obudowę. Ale nie tam z zewnątrz, tylko od wewnątrz, od strony baterii. Tutaj po całej długości sobie idziemy z jednej i tutaj z drugiej strony. Przednia obudowa została już wymontowana. Tutaj możemy przy okazji sobie wymienić nasz głośniczek od rozmów. Nakładkę ściągamy. I tutaj musimy jeszcze odkręcić dwie śrubeczki. Tutaj spójrzcie, jest jedna i tu druga. Tych samych tutaj rozmiarów i tutaj prawdopodobnie tej samej długości. Sobie je odkręcamy. Tak jest, wszystko jest tej samej długości, widzę. Tu nam wyskoczył niespodziewanie mikrofonik. To był w tym miejscu. No i dość fajny mikrofonik w tym modelu, więc możemy sobie go wymienić w prosty sposób. Bardzo fajnie to wymyślili. Wyciągamy naszą tutaj płytę główną wraz z wyświetlaczem i innymi tutaj podzespołami. Tutaj co ciekawe, fajne to są złącze do, widzę, klawiszy bocznych, ściszenia i pogłaszania. Tutaj spójrzcie, taka mini płytka, która tutaj łączy się z naszą płytą główną. Bardzo fajnie to im wyszło. Ciekawe rozwiązanie. Wcześniej mieli, że mogliśmy sobie to po prostu wymienić. O, tutaj nam wyskoczyła. Dobra, mieszała z tym. Tutaj możemy wymienić sobie naszą antenkę zasięgową w prosty sposób. Naszą wibrację. Tu jeszcze przejdziemy do naszego wyświetlacza, czy nam się uda go wymienić, bo tutaj widzę, wszystko inne jest już spojone z naszą płytą. Antenka naprawdę dużych rozmiarów, zasięgowa, to w tym telefonie pewnie zarąbiście tutaj zbiera nasz zasięg. Złącze naszej karty, tutaj karty SIM, złącze ładowania USB i słuchawek, złącze tutaj baterii. No i druga strona, tutaj zobaczymy głośniczek
główny też jest zbrojony, bateria awaryjna. My sobie może podłączymy. Tutaj widzę nasz wyświetlacz, to delikatnie sobie wjedziemy, spróbujemy. Może inny sposób, trochę tutaj może z tej strony. O, no i widzę, że chyba ten telefon był już rozbierany. Tu sobie delikatnie wjedziemy. No i zobaczmy tutaj. Jest wyświetlacz wymienny w prosty sposób. To bardzo ciekawe, że takie tutaj rozwiązanie było. Tu podwadzamy sobie. No i wyciągamy nasz wyświetlacz. Tutaj wyświetlacz jest dość specyficzny, tak śmiesznie wygląda jak analogowy. Telewizor przed lat. Dość ciekawie. No jak widzicie, to wszystko jeśli chodzi o ten model telefonu. Teraz zabieramy się tutaj do powrotnego montażu tego telefonu w odwrotnej kolejności. Zakładamy nasz tutaj wyświetlacz na swoje miejsce, wsuwamy go. Tutaj po odpowiednim wsunięciu sobie blokujemy nasze dwie blokady z dwóch stron tutaj równocześnie, ale chyba nam się to nie udało. Jeszcze raz spróbujemy. Tak jest. Tu sobie mocujemy na naszych blokadach, są takie delikatne. Widzę taśmy dwustronne. Jest ok. Teraz sobie zakładamy naszą tutaj zaślepkę, która nam wyskoczyła. Nasze klawisz tutaj ściszenia, pogłaszania. Tu jest taki specjalny wsuwek. Fajnie się tutaj wsuwa. Naszą mini płytkę tutaj w swoje miejsce. On tutaj tak specyficznie wystaje, no tak widać powinno być, tak było i tak będzie. Zakładamy to wszystko na swoim miejscu. Tutaj sobie wrzucamy gdzie było. No i przykręcamy tutaj dwie śrubeczki, jedną i drugą. Jedna już jest. I jeszcze jedna. Tutaj przy okazji może sprawdzimy sobie nasze klawisze, czy działają prawidłowo. Klikamy, jest OK. Zakładamy naszą tutaj nakładkę klawiaturki. Przykładamy naszą przednią obudowę. Mocujemy tutaj na wszystkich naszych zaczaskach i przykręcamy tutaj 4 śrubeczki wcześniej odkręcone. Powiem tak szczerze, że tak w gruncie rzeczy ten telefon powinien się rozkręcać i z powrotem skręcać może nawet w 2 minuty, czy tam maksymalnie 3, no ale ja Wam tak wszystko pokazuję powolutku, żeby sobie te wnętrzności tego telefoniku, jak to wyglądało wcześniej, jak to było właśnie produkowane. No i dobra, to wszystko jeśli chodzi o ten model, o model T200 z Sony Ericssona. Dość ciekawy telefonik, prawie jak z kosmosu. Dzięki za dziś, dzięki za oglądanie tego filmiku. Zapraszam Was również na kolejne moje filmiki z udziałem Nokii, Samsungów i innych telefonów klasyczno-dotykowych. Więcej informacji odnośnie tego modelu sobie znajdziecie pod tym filmem. Ja oczywiście zachęcam do subskrypcji mojego kanału, do zostawienia łapki w górę, komentarza pod tym filmem oraz zachęcam do oglądania filmików w całości. Dzięki temu wspierasz mój kanał. Cześć!